Witam Was bardzo serdecznie. Poczekamy sobie chwilę, czy ktoś tutaj się nam pojawi, żeby dać mi znać, czy po prostu słychać, czy widać, czy wszystko jest ok. Więc jeżeli ktoś będzie mógł się tutaj odezwać, dać mi znać, byłabym bardzo, bardzo wdzięczna. Za chwilę przejdziemy do rzeczy. Jeszcze chwileczkę, tylko minutę, dwie. Poczekamy. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o shortsach, ale przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że będziemy rozmawiać. Cześć Mariola. Dzisiaj będziemy przede wszystkim rozmawiać tak kompleksowo o shortsach. Porozmawiamy sobie od samego początku, co to są shortsy, jak je używać, jak je stosować, jak je dodawać, a jest kilka sposobów. Porozmawiamy sobie o tym, dla kogo one są, jak się mogą Wam przydać. Później przejdziemy też do moich jakichś takich przemyśleń. Porozmawiamy o tym, kiedy tak naprawdę shortsy, czy one mają wyświetlenia od razu, czy chwilę trzeba poczekać, więc o tym wszystkim Wam dzisiaj opowiem. Będzie tego trochę, ale myślę, że w godzinie się zmieszczę i tutaj te kompendium wiedzy zawrzemy. Mariola mówi, że widać i słychać. Bogna, cześć, widać i słychać, cześć, witam Was. Dziewczyny, okej. To może dajcie mi znać jeszcze w komentarzu, tak się trochę rozgrzejmy, czy robicie już shortsy u siebie i jakie macie przemyślenia, czy Wam się sprawdzają, jak się czujecie z tymi shortsami u Was. Przypuszczam, że jest też opóźnienie, więc ja mogę mieć takie pewne pauzy. Witam Damianie. Okej, dobra. To widzę, że się już powoli zbieracie. Dajcie mi znać w komentarzu, czy stosujecie shortsy i będziemy jechać już zaraz z tematem. Bóg napisze, że jeszcze nie, więc mam nadzieję, że Cię dzisiaj do nich zachęcę, do tego, żeby spróbować właśnie shortsów na YouTubie. A Mariola z MarArtu, Procreate i Hand Lettering pisze, że robi, bo dowiedziała się u mnie właśnie na konsultacji, no i powiem szczerze, że Mariola to ma bardzo, bardzo fajne wyniki z tych shortsów, więc też będę na pewno o tym dzisiaj wspominać. Ok, przechodzimy sobie do rzeczy, kto będzie miał do nas dołączyć, ten dołączy, a my już będziemy o tym sobie rozmawiać. Ok, a więc zacznijmy sobie od tego, co to w ogóle shortsy są, bo tak jak mówię, ten dzisiejszy webinar to jest takie jakby taka kompleksowa wiedza od A do Z, jeżeli chodzi o shortsy, więc dla osób, które w ogóle nie wiedzą, jakby dopiero się dowiedziały albo coś słyszały, ale nie do końca kojarzą, o co chodzi, to shortsy to są 60-sekundowe filmy, maksymalnie 60-sekundowe filmy kręcone w pionie naszym telefonem w ten sposób, które po prostu są taką jakby odpowiedzią YouTube'a na TikToka, no i zarazem jakby Instagram teraz ma też Reelsy i to są właśnie, to są teraz bardzo modne właśnie wideo, format wideo, który aktualnie jest na topie i myślę, że będzie się to przez długi czas utrzymywać, bo jest to format, który bardzo, bardzo mocno zaczyna się wszystkim podobać, wszyscy go oswajają i przede wszystkim wszystkie platformy, także YouTube, bardzo mocno pracuje nad tym, aby te shortsy były widoczne. Więc mamy 60-sekundowe wideo. Jeżeli nasz film, który byśmy wrzucili na YouTube'a, przekroczyłby 60 sekund, no to w tym momencie już nie jest shortsem i jakby pewne dalsze
rzeczy, jak na przykład to, że może taki short trafić na półkę shortsów tak zwaną, no tutaj się nie wydarzy, bo powyżej 60 sekund nie ma takiej możliwości, to już wtedy nie jest nazywane shortem. Oczywiście będzie taki film na naszym kanale, ale nie będzie już po prostu shortsem. Więc to jest pierwsza rzecz, wiemy już co to jest shorts na YouTube. Wiemy też, że mamy właśnie YouTube Shortsy, TikToka i Instagram Reels i każda jakby z tych platform podeszła do tego odrobinę inaczej. No i wiadomo, prekursorem w tej kwestii był tutaj TikTok, jest to platforma typowo właśnie do tego formatu, natomiast jeżeli chodzi o shortsy na YouTubie, no to tutaj zaczyna się coraz więcej dziać. Wchodzi aplikacja beta, w której można właśnie shortsy też robić bezpośrednio już w aplikacji. No i w tej aplikacji po prostu też już tam są możliwości, jeżeli chodzi o różne filtry i tak dalej, czyli taką zabawę jak już bardziej na TikToku. Natomiast jeżeli chodzi o już samo wewnętrznie jak to wygląda, no to TikTok ma na przykład coś takiego, że na naszym profilu, na naszym koncie na TikToku podajemy swoje konto YouTube na przykład i Instagrama i wtedy zachęcamy jakby też do przejścia do tamtych miejsc. Jeżeli chodzi o YouTube'a, no to tutaj przy shortsach no raczej jest jedynie możliwość jakby subskrybowania naszego kanału prosto z shortsa. Jest to jakby najbardziej pożądane przez YouTube, żeby dzięki shortsom pozyskiwać nowych subskrybentów, nowych widzów u siebie, więc w ten sposób to działa. Nie ma takiego przekierowania jak na TikToku, że TikTok przekierowuje do innych platform. YouTube tego nie robi. Jeżeli chodzi o Reelsy, to też są mocno przez Instagram jakby promowane w tym momencie. Tak jak mówię, no te dwie platformy, jakby Instagram i YouTube tutaj gonią trochę tego TikToka. Natomiast jeżeli chodzi o Reelsy na Instagramie, więcej się nie wypowiem, ponieważ dalej na nie czekam. Powiem szczerze, że już jestem trochę zniecierpliwiona, bo widzę coraz więcej osób, które mają Reelsy, wypowiadają się, że mają Reelsy, tak, natomiast u mnie nic się takiego na Instagramie nie dzieje, więc tutaj działamy z shortsami. No i teraz podstawowe takie pytanie, po co w ogóle robić te shortsy, czy to ma w ogóle wszystko sens? Pierwszym jakby typem tego, jak możemy wykorzystać te shortsy na YouTubie, jest to, aby pokazać coś i przekierować naszych widzów do pełnowymiarowego filmu. Więc jest to taka metoda, która może zadziałać, ale nie zawsze zadziała. Jeżeli mamy faktycznie na tyle złożony temat, że nie jesteśmy w stanie wymyślić krótkiego wideo 60-sekundowego max, które jakby zawiera cały temat, to w tym momencie możemy ten temat zacząć i powiedzieć, że w opisie do tego shortsa można pójść do filmu, który mamy na kanale, który jakby omawia cały temat i tam jest cały tutorial. Natomiast mocno w ostatnich dniach i tygodniach jakby te shortsy zgłębiałam i ten typ jakby działania z shortsami jest mało skuteczny i jakby nie odpowiada tym widzom, którzy lubią shortsy i shortsy oglądają. Bo to jest zupełnie inny typ widza i zupełnie inny typ interakcji. Tutaj jest, do shortsów wchodzi po prostu ta mocna szybkość przekazu, tak, i jakby no ta decyzja, żeby wyjść z tych shortsów jest dużo trudniejsza niż samo obejrzenie shorta i na przykład naciśnięcie przycisku subskrybuj, więc tutaj musimy na to w ten sposób patrzeć, że jest to metoda i ja to też jakoś tam próbowałam robić, natomiast powiem szczerze, no, wyniki z tego są raczej słabe, bo prawdopodobieństwo, że trafimy faktycznie do takich osób od razu, które będą chciały tak, wśród tych filmów, w których ktoś na przykład, nie wiem, tańczy, śpiewa, gotuje i tak dalej, teraz nagle pojawił mi się twój film na temat YouTube'a i po prostu ja na to cały dzień czekałam na tych shortsach, żeby wejść w ten film i przejść na twój kanał. No mało prawdopodobne, tak? Więc można to stosować, ale tak jak mówię, nie jest to najbardziej skuteczna
metoda. Więc raczej tutaj polecałabym i też tak jak mówię, sprawdzałam też, co myślą jakby inni specjaliści, w szczególności amerykańscy, którzy mocno jakby te shortsy też analizują i mają jakby duże możliwości jakby też przerobowe, no to większość z nich mówi, że najlepszą metodą korzystania z shortsów jest to, aby w 60 sekund wybrać temat, którym my możemy kogoś czegoś nauczyć, możemy kogoś zabawić bądź zainspirować, ale jakby w tych 60 sekundach ma się zacząć i skończyć pewna historia. Coś po prostu musi być w tym pełnego, a nie jakby urywek, tak? I wtedy, jeżeli my dajemy jakąś wartość właśnie w postaci wiedzy, inspiracji, czy jakby zabawienia tej osoby, która ogląda shortsa, no to w tym momencie możemy przekierować do subskrypcji i to, tak powiem szczerze, jest taka największa zaleta tych shortsów, że możemy tutaj mieć mega duże zasięgi wśród zupełnie nowych widzów, dotrzeć do dużo większej ilości osób i zachęcić je do subskrypcji i jak już mamy takiego subskrybenta u siebie, no to wtedy on jakby będzie się z powrotem pojawiał, jeżeli wchodzi na YouTube'a, no to w tym momencie jest naszym subskrybentem, jest większe prawdopodobieństwo, że trafi na nasze kolejne filmy, więc pozyskujemy wtedy nowych subskrybentów i z tego subskrybenta możemy jakby już później osiągać swoje kolejne cele, natomiast każda inna jakby pośrednia próba, nie wiem, przeniesienia od razu tego widza gdzieś i tak dalej, tak jak mówię, no to nie jest najlepszy pomysł. Tutaj te danie jakby pigułki w te 60 sekund po to, żeby ktoś zasubskrybował, jest jakby najbardziej efektywne w tym przypadku. No i właśnie tym kolejnym powodem, dlaczego warto robić shortsy, jest to budowanie zasięgu. Tak jak mówiłam już na początku, shortsy, tak samo jak reelsy na Instagramie, to są takie nowe rzeczy, które są mocno promowane przez te platformy, bo po prostu są nowością, oni włożyli to dużo pracy i chcą, żeby widzowie to oglądali, żeby nie siedzieli na TikToku, tylko siedzieli u nich, tak? Czyli YouTube chce, żeby ludzie oglądali shortsy, dlatego mocno je promuje. Zresztą to dotyczy każdej platformy i każdej nowej funkcji, która wchodzi. Jeżeli my z niej korzystamy jako twórcy, no to wynagrodzeniem za to jest to, że jakby mamy większe wtedy zasięgi niż przy standardowych jakichś tam rzeczach, które do tej pory robiliśmy bez tych nowych jakby funkcji, tak? Więc to są bardzo, bardzo ważne rzeczy, które nam pomagają, dlaczego warto w ogóle te shortsy zacząć robić. No i teraz pytanie jest takie, jak stworzyć takiego shortsa, od czego zacząć, żeby on po prostu był jak najlepszy i później porozmawiamy też sobie o tym, jak po prostu dodać je technicznie, też Wam za chwilę powiem, żebyście po prostu wiedzieli, jak to zrobić, żeby to nie była tylko taka sucha wiedza. Ok, więc pierwszą rzeczą, którą robimy, robiąc shortsa, robimy sobie plan tego, o czym będzie ten shorts. I prawda jest taka, że o ile jakby robienie skryptu, ja zawsze polecam robienie skryptu do filmu, tak? Natomiast ja polecam robienie punktów, żeby po prostu mieć jakąś kolejność, tak? Żeby wiedzieć, co będzie się po kolei działo, żeby ta historia w tym naszym filmie szła po kolei gładko. Natomiast w przypadku shortsa, jeżeli to jest film maksymalnie, przypominam, 60-sekundowy, czyli równie dobrze może mieć 30 sekund, no to w tym momencie masz możliwość rozpisania sobie całego tego po prostu shortsa, możesz go cały po prostu rozpisać i nawet sobie włączyć po prostu notatnik i jakby przeczytać też to, co chcesz powiedzieć, oczywiście urozmaicając to w jakiekolwiek dodatki będziesz chciała czy chciał. O, Karolina tutaj pisze, że też nie ma jeszcze reelsów na Instagramie. No, ja Ci powiem, że ja już zwątpiłam i czasami mi się wydaje, że to chyba w ogóle nie nastąpi. Mariola napisała, że
Na początku nic się nie działo, potem jakoś po 6-10 shortsach zaczęły się bardzo ładnie robić zasięgi, średnio ponad 500 wyświetleń do 3000 właśnie. U Marioli to mega fajnie działa, bo też to pod tym kątem obserwowała. A więc jak zrobić plan takiego shortsa, który będzie jakby bardzo korzystny dla Was i będzie przyciągał uwagę Waszych widzów. Po pierwsze zastanawiamy się, co tam właśnie w tym shortcie będzie, jakie my informacje jesteśmy w stanie przekazać w te 60 sekund, tak? Więc to jest jakby pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, a druga rzecz, którą musimy zrobić, to jest stworzenie tak zwanego właśnie haka na widzów. Po angielsku właśnie to jest hook viewers attention, czyli zazwyczaj jeżeli oglądacie filmy, nie wiem, na TikToku czy shortsy, to te najlepsze i najlepiej sprawujące się shortsy i TikToki mają to do siebie, że one zaczynają się w jakiś taki sposób, który przyciąga Waszą uwagę. Na przykład ktoś wskakuje w kadr albo obraca po prostu kamerą nagle, tak? To są takie rzeczy, które sprawiają, że widz chce bardziej oglądać, albo nie wiem, zaczynamy od jakiegoś zdania, które bardzo mocno przyciąga uwagę i na przykład mówimy, tego na pewno nie wiedziałaś o YouTubie, tego na pewno nie wiedziałaś o Instagramie. 3 rzeczy, których na pewno nie wiesz o czymś tam, tak? Możecie sobie poszukać, teraz jest dosyć właśnie modne także na shortsach i na TikToku chociażby. Są filmy takie, które pokazują właśnie 10 tam sposobów na przykład na to, jak zrobić ten hook viewers attention, tak? Więc zaczynamy w ten sposób, żeby ktoś, wiecie, to jest taka platforma, na której shortsy i ogólnie TikTok i te wszystkie formaty krótkie mają to do siebie, że my trzymamy telefon w ręce, tak? Siedzimy i scrollujemy, tak? I jeżeli nasza uwaga nie zostanie od razu jakby złapana, nie będzie tej ciekawości, to w tym momencie ktoś daje tylko palec do góry, tak? I już jest jakby po nas, tak? Już nie ogląda nas dalej, a pamiętajmy, że shortsy, TikToki i tak dalej rządzą się takimi samymi prawami jak inne formy wideo na YouTubie chociażby, bo tutaj chodzi o czas oglądania. Im większy jest czas oglądania, tym lepiej po prostu dla nas, bo po prostu te wszystkie platformy bazują na tym, żeby widzowie byli po prostu jak najdłużej na tych platformach, tak? Więc w ten sposób zaczynamy tworzyć i to są takie podstawowe rzeczy, które nam pomagają jakby utrzymać uwagę odbiorców. Druga rzecz to jest dodawanie napisów. Dodawanie napisów jest bardzo ważne i to nie zawsze muszą być napisy, które jakby są napisami po prostu, które mówią dokładnie to, co my mówimy, tak? Chociaż to też jest jakby dobre, bo część osób, ja na przykład też, ja chociażby stories na Instagramie często przeglądałam z dzieckiem, usypiając dziecko na przykład i no, nie włączałam na głos, tylko po prostu wolałam te storiesy, które jakby można było przeczytać, więc tutaj też to jest fajne, ale można też po prostu jechać jakby hasłami i to też przyciąga wzrok, uwagę naszego widza, który po prostu chętnie jakby zawiesza oko i to go przyciąga, chce wiedzieć, co jest do końca i tak dalej. Tym bardziej, jeżeli wymieniacie coś, na przykład wymieniacie 6 narzędzi, i niektóre narzędzia są anglojęzyczne chociażby i ta osoba nie będzie do końca rozumiała, jak się pisze tą nazwę i tak dalej, to teraz jeżeli wy to wymienicie po prostu w napisach, to ta osoba nawet drugi raz obejrzy ten film po to, żeby sprawdzić po prostu, jaka to była nazwa, więc to jest kolejna rzecz, dlaczego warto dodawać napisy i można je dodawać ręcznie, bo tak jak mówię, no to są krótkie filmy, więc nie ma tutaj większego problemu. Zajrzę sobie tylko na komentarze. Jeżeli chodzi o montaż, to ostatnio właśnie miałam informację, że montować można, ta aplikacja się nazywała Videolip. Dobrze kojarzę? Nie wiem, czy dobrze kojarzę. Ja z niej jeszcze nie korzystałam, przyznam szczerze. Ja, jeżeli montowałam swoje shortsy, to montowałam je w DaVinci. Natomiast to już jest jakby bardziej
skomplikowana sprawa. Jeżeli masz YouTube Shorts Beta, czyli tą aplikację, która niedawno weszła do aplikacji YouTube'a na mobilnej, no to w tym momencie można tam bez problemu jakby zmontować, zgrać ten film i działa to podobnie jak na TikToku. Nie ma jeszcze tylu bajerów, jakichś tam filtrów i tak dalej, natomiast montować bez problemu można. Tak jak mówię, chyba Videolip to był, natomiast no ja montuję na DaVinci i też jakby też to mocno polecam, bo można mieć bardzo duży wpływ na to, co w tym filmie się znajdzie dokładnie. Natomiast najprościej jest po prostu nagrać od A do Z wideo, tak, zaplanowane, no i już w nim jakby nie kopać. To zależy też od naszych umiejętności technicznych. Dzisiaj nie chciałabym jakoś mocno w ten temat wchodzić, bo nie chcę też Was tutaj dzisiaj przytrzymywać zbyt długo. I jeszcze jedno pytanie od Marioli, co z muzyką dawać, nie dawać, nie jestem pewna. Jeżeli chodzi o muzykę do shortsów, to też jest ciekawy temat, bo w przeciwieństwie do TikToka, na dobrą sprawę my możemy każdy jakby film podłożyć pod naszego TikToka, w sensie audio z filmu, natomiast one wszystkie ze względu na prawa autorskie trwają 15 sekund. Więc tylko i wyłącznie nasz początek, jeżeli mamy 15-sekundowe wideo, tak, bo shortsy dzielimy na te, które mają do 15 sekund albo do 60, to te do 15 jakby mamy podkład audio, który możemy dodać, natomiast jeżeli chodzi o te na 60-sekundowe, to one będą miały tylko i wyłącznie 15 sekund. YouTube ma tak zwany Content ID, czyli oni sprawdzają bardzo mocno mają rozwinięty system sprawdzania praw autorskich właśnie. Jeżeli są jakieś prawa autorskie do utworu, no to automatycznie w zależności na co się godzi jakby autor, no to w tym momencie albo ten film jest blokowany, przepraszam Was, drukarka się obudziła, zatrzymywany jest taki film, albo po prostu jeżeli mamy zmonetyzowany kanał, no to wszystkie jakby zarobki z danego filmu są przekazywane do autora, a nie dla nas, więc tutaj jakby no ze względu na to mogło być tylko 15 sekund, jeżeli chodzi o muzykę do naszych filmów, więc powiem Wam szczerze, że ja, jeżeli chodzi o... No, parła się ta drukarka. Poczekam chwilę, bo nie wiem, czy mnie to mocno zagłusza, czy nie. Jeżeli chodzi o muzykę do filmów, to powiem szczerze, że na TikToku na przykład, jeżeli robiłam filmy, no to stosowałam muzykę, dlatego że muzyka na TikToku ma mocny wpływ na jakby trendy i na to, gdzie my się pokazujemy, tak? I jesteśmy w stanie dzięki muzyce umieszczonej w filmie, która jest na przykład trendująca, wpaść w dany trend i gdzieś tam zyskać miliony wyświetleń, tak? Natomiast na YouTubie nie do końca to tak działa i nie słyszałam na ten moment informacji, żeby miało to właśnie taki sam wpływ jak na TikToku, tak? Więc po prostu no szczerze powiedziawszy, gdybym robiła filmy tak jak robię teraz, że staram się przekazać jakąś wiedzę czy zainspirować, no to w tym momencie ja raczej nie dodaję albo ściszam maksymalnie muzykę, tak, żeby jakby no nie ma to wpływu na algorytm, więc po prostu tego nie robię. Jeżeli to jest jakieś wideo, tak jak Ty masz na przykład takie filmy, które są mocno wizualne, czyli Ty pokazujesz, jak coś rysujesz i na przykład ich nie komentujesz, tylko pokazujesz, tak, kreski, no to w tym momencie przy tych krótkich filmach do 15 sekund, czemu nie, bo to może jakby fajnie brzmieć, natomiast przy 60-sekundowych to myślę, że może to wyglądać dziwnie, tak? Więc ja bym sobie to darowała, tak sobie myślę. Ok, jeszcze wracając do tych napisów, jeżeli chcemy dodać napisy nie ręcznie, ale chcemy dodawać napisy automatycznie, chcemy mieć do tego program, to jest taki program jak Happy Scribe, taka aplikacja, program przeglądarkowy. Tutaj Wam wklejam, pokazuję Wam
jakby adres do tego i jak się dokładnie pisze. I ja z tego korzystam ogólnie do wideo na YouTubie, jeżeli chcę dodać napisy, i wtedy możemy wygenerować po prostu napisy, które dodajemy jakby dodatkowo, nie bezpośrednio w filmie, że edytując po prostu jakby je naklejamy, tylko mamy plik na przykład SRT, który w YouTubie dodatkowo jako napisy dodajemy i później nawet na YouTubie możemy go przetłumaczyć na inny język, już później YouTube to zrobi dla nas automatycznie, jeżeli to zlecimy, więc ja Wam wkleję tutaj adres do tego Happy Scribe'a na komentarzu, więc możecie sobie zajrzeć. Gdyby ktoś miał ochotę jakieś pytania, to później w komentarzach możecie też zadawać. Nie będę jakoś mocno tego tematu napisów dzisiaj rozwijać. Natomiast chodzi o to, że do filmów krótkich wystarczy, jeżeli ręcznie będziecie dodawać napisy. Tak jak mówię, jest to fajne dla osób, które nie mogą sobie włączyć głosu, jest wieczór, mają dzieci i tak dalej, no to napisy możecie zrobić ręcznie, bez problemu, a jak chcecie sobie ułatwić życie, bądź też skorzystać do filmów dłuższych, to jest właśnie Happy Scribe, który Wam polecam. Ja myślę, że sobie też zajrzymy na chwilę na to, jak to w ogóle wszystko też wygląda na YouTubie samym, ale w aplikacji mobilnej, żeby nie było, że ja tak cały czas tylko siedzę i gadam, to pokażę Wam zaraz, jak to u nas wszystko wygląda. Czy mamy jeszcze Bognę z nami? Bogna, jesteś z nami? Bo mamy tutaj, tak wyszło, że mamy po prostu film Bogny na zdjęciu, więc pozdrawiam Cię serdecznie. Ok, jak to u nas wygląda w tym momencie na aplikacji mobilnej, jeżeli chodzi o te shortsy? Nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnim czasem ja tutaj będę patrzeć na większy ekran, bo w okularach ja średnio widzę, żeby Wam głupot tutaj nie mówić, więc YouTube ostatnio do tego stopnia mocno podchodzi i poważnie do tych shortsów jakby przyszłościowo, mam wrażenie, że tutaj na samym dole, nie wiem czy widzicie, ale tutaj do paska po prostu został dodany przycisk Shorts, więc jest to bardzo, bardzo ważna dla nas informacja, jest to informacja, która pokazuje, że jest to jedna właśnie z najważniejszych funkcji w tym momencie jakby wyszukiwania na YouTube i to będzie trwało. Jeżeli YouTube zmienia całą aplikację pod shortsy, to naprawdę ignorowanie shortsów jest błędem. Nie każdemu musi ten format odpowiadać. Ja powiem szczerze, że o ile jest wygodny, o tyle ja się jednak czuję w gadanych formach takich dłuższych lepiej. Natomiast tutaj jak widzicie, YouTube bardzo, bardzo, bardzo mocno do tego podszedł poważnie i dodał właśnie tą możliwość. Tak wyglądają YouTube Shortsy po naciśnięciu właśnie tego przycisku Shortsów i mamy to w ten sposób właśnie pokazane, to co Wam wcześniej mówiłam, że jeżeli my będziemy przekierowywać kogoś do na przykład innego filmu, do bloga, do jakiejś innej platformy i tak dalej, to ta osoba musi wyjść jakby z aplikacji Shorts, tak, z tej półki, to się nazywa półka Shorts, czyli tak naprawdę miejsce, w którym te shortsy jakby się wyświetlają. TikTok jest cały złożony z po prostu tych TikToków, tych filmików krótkich, natomiast YouTube jakby już jest bardziej złożoną platformą, więc tutaj on stworzył półkę i jak wejdziemy w tą półkę, to mamy właśnie to w ten sposób zrobione i jak widzicie tutaj po prostu trzeba jakby wyjść z tej części aplikacji, żeby po prostu gdzieś przejść, więc nie każdy będzie chciał to zrobić i właśnie dużo, dużo lepiej będą nam działały jakaś prośba nawet o lajka i tak dalej, natomiast raczej tutaj zobaczcie na samym dole jest zdjęcie profilowe, nazwa naszego kanału i przycisk czerwony subskrybuj, więc to będzie na pewno dużo, dużo lepsze
lepszy efekt dawało po prostu dla naszego kanału niż po prostu sama jakby, niż po prostu jakby przekierowanie gdziekolwiek indziej, tak? Więc tutaj możemy się pokusić o to, żeby ktoś po prostu zasubskrybował i no chociażby Mariola tutaj obecna, ona też mówi, że po prostu tutaj subskrypcje idą po prostu jak szalone, więc po prostu warto pod tym kątem to robić. No zobaczcie, dużo łatwiej jest wskazać podczas filmiku, mówicie i teraz w międzyczasie, nawet w środku tego shortsa, można szybko powiedzieć, jeżeli do tego momentu te 2 punkty Wam się podobały, na dole masz przycisk subskrybuj, a ja mówię dalej, tak? Bądź, i to też jest fajna opcja, ja na przykład na TikToku rzadko kiedy mówię obserwuj, zapominam, więc ja wtedy robię po prostu napis ze strzałką w stronę tego przycisku, gdzie się obserwuje kogoś, więc tutaj też możemy zrobić napis ze strzałką w dół, subskrybuj, tak? I pamiętamy też, że jeżeli na przykład tutaj mamy po prostu te shortsy, to co widzicie teraz na ekranie, no to w tym momencie widzicie to, co widać, jeżeli my wejdziemy w zakładkę shorts, czyli w to, co było jakby wcześniej, tak? Natomiast jeżeli ktoś ogląda jako subskrybent prosto z Waszego kanału taki film typu shorts, to on może na telefonie się na początku jakby pokazać ucięty w 1/4 od dołu, więc nie wszystko jakby ten dół nie zawsze będzie widoczny, więc tych napisów nie umieszczamy na samym dole, tylko umieszczamy je na przykład mniej więcej tu, bo może się okazać, że na przykład odtąd w dół nam po prostu utnie, więc musimy pamiętać o tej jakby topografii tego naszego shortsa, żeby dobrze go zagospodarować, więc tak jak mówię, no te napisy ja bym sobie dawała gdzieś w tej okolicy albo na prawie, że samej górze, bo tu też znowu może ten kawałek nam uciąć, tak? Więc ja sobie zajrzę w komentarze, czy nie macie jakichś pytań. Okej. Bogna mówi, że jest i że tak, o matko, twój film wyskoczył, tutaj mamy Bognę. Witamy Bognę, Bogna uczy angielskiego, więc jeżeli macie ochotę, to zobaczcie, co Bogna tworzy. Mamy też wspólny wywiad na kanale, więc zachęcam Was do obejrzenia. Mariola pisze, że ma ten pasek, więc ja myślę, że to już większość osób będzie miała, jakby nie robiłam ankiety na ten temat, natomiast no tak jak mówię, no to pokazuje, że te shortsy są dla YouTube'a bardzo, bardzo mocno ważne. Okej. I teraz, żeby teraz jakby zachować ciąg, to w tym momencie przejdziemy sobie dalej tutaj do tematu. Mieliśmy napisy i teraz będziemy rozmawiać o tym, jak dodawać shortsy na YouTubie. Mam też taki jakby krótki film na ten temat, no nie krótki, normalny film długometrażowy na temat dodawania shortsów, który jakby wyszedł na początku, kiedy shortsy weszły i teraz Wam też pokrótce przypomnę, o co chodzi właśnie w dodawaniu shortsów na komputerze, bo oczywiście jest taka możliwość, a później przejdę do 2 sposobów właśnie dodawania shortsów na telefonie. A więc jak dodać shortsa na komputerze? Na komputerze przede wszystkim dodajemy taki film zupełnie normalnie, tak jak każde inne wideo, ale żeby on został zakwalifikowany jako shorts, musimy dodać hashtag shorts do opisu naszego filmu lub do tytułu naszego filmu. Ja zazwyczaj staram się dodawać i w jednym, i w drugim miejscu. Będą osoby wrażliwe na wygląd swoich tytułów, które nie będą chciały dodawać w tytule tego hashtag shorts. Pamiętamy o S na końcu, żeby nie zapomnieć. Natomiast wygląda to tak, że zastanówmy się nad tym, co się wydarzy, jeżeli dodamy pionowe wideo, które będzie miało mniej niż 60 sekund, ale nie dodamy tych hashtagów. Nie dodamy hashtaga ani do tytułu filmu, za jakby tytułem filmu, ani do naszego opisu. Jeżeli nie dodamy tego, to i tak z dużym prawdopodobieństwem YouTube zaindeksuje nasz pionowy film
jeżeli będzie spełniał właśnie ten wymóg poniżej 60 sekund i będzie po prostu nagrany pionowo, no to z dużym prawdopodobieństwem YouTube zaindeksuje ten film tak czy tak jako shortsa. Na początku, jak weszły shortsy, w ogóle była taka sytuacja, że wiele filmów, które, nie wiem czy pamiętacie, ale był taki etap na YouTubie, że jak widziało się film nagrany w pionie, to była tak trochę siara, tak? To znaczy, że ktoś nie wiedział, jak się kręci YouTube'a. Natomiast teraz te osoby, które kręciły w pionie i to takie króciutkie właśnie filmy, to teraz się okazuje, że one na samym początku, w szczególności shortsów, wchodziły na półkę shortsów i jakby jawiły się jako shortsy, bo YouTube je jakby zaciągnął, bo jeszcze tych shortsów było na tyle mało, więc może być tak, że pomimo braku hashtaga hashtag shorts przy Twoim filmie, czy przy tytule, czy przy opisie, pomimo to zostanie on zaindeksowany jako shorts na Twoim kanale i w ogóle na YouTube. I chciałabym teraz jeszcze nawiązać do jednej rzeczy a propos długości shortsa, bo nie chciałabym o tym zapomnieć, a to jest dosyć ważne. Jeżeli, to jest jakby mocno też kluczowe, jeżeli chodzi o shortsy tak technicznie, shorts ma mieć maksymalnie 60 sekund, więc teraz jeżeli produkujesz shortsa poza aplikacją typowo do robienia shortsów, czyli ta shorts beta, które teraz weszło, no to pamiętaj, aby nie robić filmu na styk na 60 sekund, a najlepiej zrobić około 58. I ja też powiem szczerze, że jakby przyłapałam się na tym, że zrobiłam film, już Wam zaraz pokażę, który. Zaraz Wam pokażę, który to jest film, bo gdzieś go tutaj miałam. O. Już Wam pokazuję. Oczywiście tak różnie wyszłam. W każdym razie to jest film, tu jest w ogóle playlista moja letnia szkoła YouTube'a, którą w lipcu prowadziłam i pojawiło się bodajże 14 publikacji właśnie shortsów, w których po prostu dzieliłam się wiedzą z różnych tematów YouTube'owych i około YouTube'owych. No i tutaj ja te wszystkie filmy robiłam, z tego co kojarzę, w DaVinci Resolve i większość po prostu montowałam. Ja jestem bardzo dużą gadułą, jak widzicie, więc jakby starałam się zmieścić zawsze w 60 sekundach. Część tych filmów musiałam przyspieszyć, żeby się zmieścić, pomimo tego, że je cięłam, ale wszystkie miały maksymalnie 60 sekund, niektóre musiałam mocno właśnie dociąć na końcu, żeby one się w 60 sekundach zmieściły. I zwracałam mocno na to uwagę. Żaden z tych filmów nie był nagrany tak po prostu i wrzucony. I teraz okazuje się, że ten film, który miał 60 sekund maksymalnie i to w DaVinci Resolve widać jakby sekundy, jakby milisekundy, no to w tym momencie okazuje się, że jak tu możecie nie dowidzieć, on jest zaklasyfikowany jako 1:01, tak, jako minuta i 1 sekunda. Tutaj już widzimy w pasku, że to jest równa minuta, no ale YouTube może mi go nie traktować jakby tego filmu do końca jako shortsa, raczej na pewno go tak nie traktuje, tak? Więc jak kręcicie sobie shortsy, to maksymalnie do 60 sekund, żeby po prostu jakby ten problem się Wam nie pojawił, żeby się nie okazało, że nagle wy robicie shortsa, a YouTube go jak shortsa nie traktuje. Więc to jest taka rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć. Więc jak dodać shortsa na komputerze? Dodajemy hashtag shorts za tytułem lub hashtag shorts za opisem. Możecie dodać i w jednym, i w drugim miejscu jednocześnie i też nam się to sprawdzi. Ok, przechodzimy do tego, jak dodać shortsa na telefonie. Już Wam mówię. Bogna się śmieje, że jej pierwszy film był w pionie. Dokładnie tak. To wiele osób tak miało. 2015 rok, też tak chyba nawet zrobiłam.
Więc tak, też tam byłam. No, a teraz widzisz, a teraz te filmy mogą wejść na półkę shortsów. Kto by pomyślał. Ok, teraz jak dodawać shortsy na telefonie? Żeby dodawać shortsy na telefonie, to tak naprawdę musimy zrobić dokładnie to samo, co robimy na komputerze, czyli klikamy po prostu dodaj film, prześlij film, tak? Zaraz sobie tutaj wejdziemy ponownie w tą mini prezentację. Ok. I teraz tak, Bogna jest dalej z nami. I my, żeby sobie, jak klikniemy sobie na plusik na środku naszej aplikacji YouTube'a, to wyświetla nam się kilka tutaj rzeczy. Jeżeli jesteśmy powyżej 1000 subskrypcji, to mamy utwórz posta, bo mamy zakładkę społeczność, mamy transmituj na żywo, jeżeli jesteśmy powyżej 100 subskrypcji, bo to jest dostępne na urządzeniach mobilnych. Teraz mamy utwórz krótki format, o tym za chwilę będę mówić, to jest ta aplikacja właśnie beta, jeżeli chodzi o shortsy. No i mamy prześlij film i to ma każdy, tak? Więc żeby dodać takiego shortsa po prostu w aplikacji naszego telefonu, klikamy na prześlij film i dodajemy standardowo film, tak jakbyśmy zawsze dodawali film przez aplikację mobilną, przez telefon i pamiętamy o tym, żeby oczywiście w tytule dodać hashtag shorts lub w opisie dodać hashtag short. Czyli analogicznie do tego, jak dodajemy na komputerze, tak samo możemy dodać shortsa na naszym telefonie, dokładnie w ten sam sposób. Pamiętamy o tym, że shorts, pomimo że jest shortsem, na naszym kanale też jest traktowany jako normalny film. W związku z tym my musimy także optymalizować te nasze shortsy. Optymalizować, czyli dodawać tagi, opisy, dodawać napisy końcowe, dodawać ekrany końcowe, dodawać karty, tak? To wszystko możemy dalej robić. Możemy do playlisty dodać taki film. Więc dodając tak po prostu z buta shortsa i nie robiąc z nim później nic, mamy jakby ucięte skrzydełka, tak? Bo owszem, shortsy są bardzo popularne i jakby mocno popychane przez algorytm, jednak mogą być popychane bardziej, jeżeli jeszcze będziemy optymalizować film. I jakby do czego ja tu podbijam? Powiem Wam szczerze, że mamy teraz tą aplikację Shorts Beta. No i właśnie tutaj widzicie, utwórz krótki format, bo to, o czym też nie wiem, czy już wspominałam, ale właśnie shortsy spolszczono na krótki format, na krótkie filmy, tak? Więc nawet w aplikacji YouTube będzie to półka z krótkimi filmami niejednokrotnie, tak? Ok, więc jeżeli my sobie klikniemy z kolei tutaj, utwórz krótki format, jak już mamy tą aplikację, no to teraz możemy sobie stworzyć po prostu takie wideo i przygotować je tak samo jak na TikToku, możemy w tej aplikacji przygotować naszego shortsa, tak? Więc teoretycznie brzmi fajnie, ale ja widzę tutaj dziury w całym planie YouTube'a i tej aplikacji, ale jest to aplikacja w wersji beta, co widzimy tutaj, macie tutaj taki znaczek, tam pisze beta, no i tak naprawdę oni teraz to będą dopiero dopracowywać. Po kolei shortsy są cały czas dopracowywane, tak jak mówię. Więc ta aplikacja do tworzenia tych shortsów, czyli do nagrywania i do dodawania różnych rzeczy, które Wam za chwilę pokażę, jakby też jest cały czas dopracowywana. I teraz moim zdaniem ma jakby ona jeden plus, a jeden poważny minus. Plus jest taki, że dodając wideo z aplikacji Shorts, od razu ono jest jakby indeksowane jako Shorts, więc ma szansę teoretycznie szybciej trafić na półkę shortsów. Ale z drugiej strony dodawanie shortsa polega na tym, że dodaje się wideo z tytułem. Nie ma możliwości dodania opisu, dodania playlisty, dodania ekranu końcowego, tych rzeczy w ogóle nie ma i my tak czy tak musimy później mieć aplikację YouTube Studio na telefonie lub wejść na komputer, wejść w tego shortsa, którego dopiero co dodaliśmy na tej fantastycznej aplikacji i go optymalizować.
Więc jakby dla mnie na ten moment ta aplikacja niestety, ale nie spełnia moich wymagań. I jedyna rzecz jest taka, że po prostu no ten film automatycznie jest indeksowany jako shorts, bo po prostu jest tworzony w aplikacji do shortsów. I to jest taki największy jakby plus. Dodatkowo no jakby można pewne rzeczy gdzieś tam do filmów dodawać, zaraz do tego przejdziemy, ale jest jakby bardzo, bardzo mocny minus z tą optymalizacją, bo jak dodajemy nawet na telefonie, dodajemy ten nasz film, to my po prostu pewne rzeczy tam możemy dopisać, tak, te opisy i tak dalej, a tutaj po prostu wymaga się od nas tego, żeby o tym pamiętać, tak. To, że dla mnie to jest oczywiste i takie bardzo mocno ważne, że trzeba dodawać opisy, trzeba dodawać jakby ekrany, końcowe te karty, to wszystko, o czym przed chwilą mówiłam, że to jest ważne, że te tagi i tak dalej, że to trzeba badać, że trzeba w statystyki wejść, to ja mam świadomość, że jestem YouTube'owym freakiem. Ty nie musisz nim być, tak? I moim zdaniem YouTube nie powinien obciążać cię tym, że ty masz wiedzieć, że później masz do YouTube Studio wrócić, żeby zoptymalizować ten film. Więc to jest taka moja, rzadko kiedy dzielę się z wami takimi rzeczami, które mi się nie podobają na YouTubie, bo ogólnie większość rzeczy mi się podoba, natomiast to jakby średnio nie zgadzam się po prostu z tym. Jak to w tej aplikacji wygląda? Ja zrobiłam tylko tutaj taki szybkie spojrzenie, powiększę ten ekran, żeby może było trochę lepiej widać, a więc tak, u góry mamy to dodawanie muzyki i tam można właśnie wybierać muzykę. To jest ta aplikacja po prostu Shorts Beta, z której możecie na aplikacji mobilnej YouTube'a skorzystać. Możecie dodawać muzykę u samej góry. Po prawej stronie od góry mamy odwróć, czyli tutaj jest tak naprawdę to, czy nagrywamy kamerą do selfie, czy nagrywamy tą zewnętrzną kamerą. Następnie mamy szybkość, którą możemy ustawić wyzwalacz i możemy ustawić filtry. Na środku, na dole mamy wielki czerwony przycisk, który jakby rozpoczyna nam nagrywanie, no i nad nim widzicie 15. 15 to znaczy, że po prostu ustawiamy shortsa, który będzie miał 15 sekund, natomiast jak klikniecie w tą 15, to przeskoczy na 60 i wtedy tworzycie film shorts maksymalnie 60-sekundowy. Po lewej stronie oczywiście mamy dostęp do galerii i z galerii my też możemy dodawać po prostu w tej aplikacji YouTube Shorts Beta możemy dodawać filmy, które po prostu i klipy, które wcześniej nagraliśmy, które wcześniej mamy na naszym telefonie. Nie musimy bezpośrednio zawsze z aplikacji w aplikacji tworzyć filmu, nagrywać filmu, możemy tworzyć po prostu te nasze wideo, dodając klipy, które już mieliśmy w naszej galerii filmów na telefonie. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, trochę takie masło maślane wyszło, no ale mniej więcej teoretycznie działa to tak samo jak na TikToku na przykład, czy na Reelsach, z tego co słyszałam, ale nie mam nadal, ale po prostu no jakby jest mniej bajerów na ten moment. Tak jak mówię, no ta aplikacja jest dopiero dostosowywana przez YouTube'a, żeby była coraz to lepsza. Więc jeżeli chodzi o dodawanie shortsów na komputerze, na telefonie i w aplikacji Shorts, to chciałabym Was zapytać, czy jest dla Was to wszystko jasne, czy coś tutaj dodać, czy macie jakieś pytania o to, ale mam wrażenie, że gdyby były pytania, to byście zapytali, bo jakby to jest dosyć proste, no albo dodajemy hashtagi Shorts, albo dodajemy przez aplikację Shorts Beta, tak? Ok, i jeżeli chodzi jeszcze o te pozycjonowanie shortsów w TubeBuddy i w ogóle pozycjonowanie naszych filmów i optymalizację filmów i tak dalej, to tak samo jak zawsze polecam Wam do tego właśnie TubeBuddy. TubeBuddy dla osób, które jakby spotkały się z tą nazwą po raz pierwszy, to TubeBuddy to jest po prostu taka rozszerzenie do
przeglądarki, które nam się otwiera w YouTubie, kiedy wchodzimy na YouTube'a i dzięki niemu możemy szukać słów kluczowych i tak dalej i one nam podpowiada, co my mamy robić z naszymi wideo w YouTube Studio, żeby mieć więcej wyświetleń, jakby więcej możliwości. Wrzucam Wam też link do TubeBuddy na czata, żebyście mogli sobie ściągnąć do siebie na przeglądarkę te rozszerzenie i jeżeli będziecie chcieli skorzystać, to na kanale jest taki film pozycjonowanie filmów na YouTube i tam dokładnie opisuję, jak zainstalować TubeBuddy. A my przechodzimy dalej. Tutaj porozmawiamy sobie o tym teraz, gdzie pojawiają się w ogóle shortsy. No i tak jak już wcześniej wspomniałam, shortsy pojawiają nam się w aplikacji mobilnej YouTube'a i możemy je właśnie zobaczyć na tak zwanej półce shorts, czyli to jest po prostu taki pasek, na którym akurat jest short za shortsy. Czyli mamy możliwość wejścia na dwa sposoby, już Was tu jeszcze raz przekieruję. Nie musimy wchodzić za każdym razem tutaj, tylko na przykład przeglądając w aplikacji YouTube'a na telefonie, przeglądając sobie YouTube'a, dochodzimy w pewnym momencie do tej półki shorts i tam te shortsy nam się pojawiają, a drugą opcją, gdzie one się pojawią, to są właśnie tutaj te shortsy, ta zakładka dokładnie, która jest na głównej stronie YouTube'a. To jest druga rzecz. Natomiast co teraz się będzie działo, jeżeli mamy też subskrybentów? No też subskrybentom nasze filmy typu shorts mogą się pokazywać w zakładce subskrypcje, mogą się nasze shortsy także pokazywać i być po prostu traktowane jak normalne filmy, bo to są przecież też normalne filmy, tylko inaczej jakby nazwane, mogą się pojawiać w różnych miejscach, gdzie są proponowane, czy to po prawej stronie, kiedy oglądamy jakiś film, po prawej stronie mamy listę proponowanych, tak, czy na stronie głównej i tak dalej, to są dalej filmy na YouTubie, które mogą być proponowane przez algorytm, więc te nasze shortsy też się mogą tam pojawić, czyli mamy półkę shortsów w aplikacji mobilnej, mamy shorts, tą jakby aplikację, którą mamy na głównej stronie tutaj YouTube'a w aplikacji mobilnej, mamy proponowane, mamy stronę główną, mamy zakładkę subskrypcje. Tak naprawdę wszędzie mogą się pojawić, ale tutaj jakby to miał być temat w sumie później poruszony, ale jak już o tym mówię, to sobie do tego przejdziemy. Komu algorytm poleca nasze shortsy? To jest bardzo ważna informacja i to jest jedna z rzeczy, jedna z informacji, która jakby sprawi, że nie osiwiejecie, tak jak u mnie to miało miejsce w pewnym momencie, jeżeli chodzi o shortsy. YouTube i algorytm YouTube'a nasze shortsy poleca osobom, które lubią oglądać shortsy. Co to oznacza? To oznacza, że niekoniecznie będzie polecać nasze shortsy naszym subskrybentom, bo może się okazać, że nasi subskrybenci to osoby, które shortsy oglądają rzadko, albo nie do końca wiedzą, że jest taki format, bo załóżmy, że na przykład masz grupę odbiorców w wieku, nie wiem, 40+, która interesuje się długometrażowymi filmami o pracach w ogrodzie, tak? No i teraz to są osoby, które niekoniecznie muszą się znać na TikToku, Reelsach, Shortsach i tak dalej. To jest jakby, to nie są ich zainteresowania, oni może nie prowadzą biznesu online i po prostu nie wiedzą tego. I teraz YouTube niekoniecznie będzie im proponował te filmy typu Shorts, bo te osoby nie oglądają filmów typu Shorts. Więc od czasu do czasu gdzieś tam mogą się pojawić, ale może być tak, że po prostu te osoby nawet nie będą wiedzieć, że masz shortsy. Jakby ta informacja mocno mi obniżyła napięcie, które powodowały shortsy w pewnym momencie u mnie, bo faktycznie się zastanawiałam, jak to jest, że przy takiej ilości subskrypcji mam shortsa, którego obejrzało 9 osób. Mam takiego shortsa. Dodam,
że był to shorts dodawany przez aplikację Shorts Beta. Więc jakby, no tak jak Wam mówię, ja na ten moment jeszcze nie jestem fanką i dzielę się jakby tutaj szczerą opinią z Wami, skąd się ta opinia tak naprawdę moja wzięła, bo po prostu no może być tak, że jakby algorytm stwierdził, że większość osób, jakby moich subskrybentów, no nie ogląda jeszcze shortsów aż tak, więc po prostu ich nie zaproponował. Więc miejcie to na uwadze. I teraz jak temu zaradzić? Bo teraz sobie pomyślisz, no spoko, no chcę zdobywać subskrypcje tymi shortsami, ale ja mam swoich subskrybentów, myślałam, że te shortsy mi w ogóle życie ułatwią, bo nie zawsze będę musieć produkować długometrażowy film i ci moi subskrybenci też będą zadowoleni, tak? Są wakacje, może po prostu wyprodukuję shortsy zamiast długiego filmu i sposobem na to jest to, aby w swoich takich pełnometrażowych filmach, pełnometrażowych produkcjach wspominać o tym, że produkujemy shortsy. Edukować naszą własną społeczność o tym, że shortsy to jest też rzecz, którą my robimy. Dzięki temu to osoby zaczną je oglądać, zainteresują się i w tym momencie algorytm zobaczy, a ta osoba chciała zobaczyć te shortsy. Teraz będzie z większym prawdopodobieństwem jakby proponować także naszym subskrybentom ten format. Bo YouTube jakby też jest w fazie takiej rozwoju tej całej sytuacji, nauki tego wszystkiego, tak? Oni sprawdzają teraz, jacy ludzie to oglądają, jacy ludzie oglądają krótkie filmy, jacy długie, jacy live'y, jak to dokładnie wygląda. Oni też to wszystko badają i ten algorytm musi się dopiero dostosowywać do tej zupełnie nowej dla niego sytuacji, gdzie kiedyś jakby długość filmu, czas oglądania jakby był bardzo, bardzo ważny, natomiast tu się okazuje, że teraz krótkie filmy to jest jakby zupełnie inna działka, także dla YouTube'a i dla algorytmu jest jakby dodatkowy problem. Więc pamiętajcie o tym. Może być tak, że po prostu macie mało wyświetleń na Waszych shortsach, bo Wasi subskrybenci się o nich nie dowiadują, bo YouTube im nie poleca tych shortsów, więc jeżeli po prostu będziecie widzów edukować w tym kierunku, że te shortsy są, pokazujecie im, nie wiem, masz zakładkę społeczność, to udostępniaj te shortsy tam, pokazuj, że słuchaj, robię shortsy, były takie, a takie, możesz je zobaczyć i wtedy ci widzowie będą wiedzieć i zaczną je oglądać. Ok. I to jest właśnie też powód, dlaczego te shortsy mogą mieć mało wyświetleń, ale teraz jest jeszcze jedna rzecz, która jest dosyć ważna. Ja tak Wam cały czas mówię o tym, używam tego szumnego słowa, indeksowanie shortsów. A więc tak, YouTube, zanim zaindeksuje po prostu tego shortsa, to jakby też się go uczy. Tak jak mówię, ten algorytm cały czas się dopiero uczy, jeżeli chodzi o te shortsy. I teraz zanim on zaczai do końca, że to jest shorts i że to faktycznie warto dać na tą półkę shortsów i tak dalej, to może minąć trochę czasu. I ja zauważyłam po swoich filmach, że trwa to około 2-3 dni. Źródła, które sprawdzałam, mówią o tym, że shortsom należy dać 3 do 7 dni. Mariola nawet przed chwilą Wam pisała w komentarzach, że u niej w ogóle pierwsze kilka tych 6 do 10 shortsów też do końca nie zadziałało. Algorytm musi się nauczyć, że masz nowy format i go udostępniasz. Z tego, co zauważyłam u siebie, mocno to jakby też analizowałam, to u mnie co 3., 4., 5. film, shorts, który udostępniałam, miał przyzwoitą ilość wyświetleń. Czyli nie miał ich 30, 40 czy 50, tylko miał ich na przykład 200, 400 czy 500, tak? Więc to jakby jest taka rzecz, trzeba się uzbroić po prostu w cierpliwość, bo YouTube tak jakby też ma chwilę do przemielenia. I teraz w momencie, kiedy taki film wrzucasz, fajnie jest sobie zajrzeć w statystyki, skąd masz w ogóle wyświetlenia, tak?
No i zazwyczaj one przyjdą z funkcji przeglądania, gdzieś tam z subskrybentów, nie wiem, z wyszukiwarki mogą przyjść, tak, jeżeli optymalizujesz dobrze filmy w TubeBuddy, więc to są miejsca, natomiast każdy film typu shorts, który miał dużo wyświetleń, to nagle patrzyłam, na przykład jednego dnia ma 50 wyświetleń i się nic nie dzieje, a na drugi dzień nagle, czy tam w ciągu godziny, nagle patrzę, a jest 120 wyświetleń, a potem jest 200, no to się okazywało, że jak weszłam w statystyki, to nagle się okazało, że głównym źródłem wyświetleń była półka po prostu shortsów, czyli półka tych krótkich filmów na YouTubie, tak? Więc jeżeli my się dostaniemy na tą półkę, YouTube, algorytm nas jakby zaindeksuje w końcu jako shortsa, wrzuci nas na tą półkę, no to on nas pcha do tych widzów do sprawdzenia, którzy to oglądają i wtedy ilość wyświetleń wzrasta, tak? Więc to jest jeden z powodów, dla których właśnie obok tego, że nasi subskrybenci mogą nie wiedzieć, że robimy shortsy i YouTube im nie proponuje. Druga rzecz właśnie to jest to, że jakby ten czas przydatności, a jakby zdatności do użycia na półce shortsów dzieje się po 2-3 dniach od publikacji naszego shortsa, więc uzbrajamy się w cierpliwość i dodajemy ich, jak pododajesz, nie wiem, tydzień, 2 tygodnie shortsy, to wtedy dopiero mierz efekty i sprawdź, czy chcesz to robić dalej, żeby nie było takiej sytuacji, że obrażasz się na shortsy po dodaniu jednego shortsa, tak, bo po prostu no nie zawsze to nam zadziała. Więc to jest kolejna rzecz. No a trzecią rzeczą może być to, że właśnie te nasze filmy są sformułowane w taki sposób, że jakby nie widzimy, nie ma takiego tego haka na widzów, tak? Więc tutaj po prostu to może być kolejny powód, czyli 3 do 7 dni trwa indeksowanie filmu typu shorts. Dzięki zaindeksowaniu trafiamy na półkę, dzięki temu mamy więcej wyświetleń i więcej możliwości pozyskania nowych subskrybentów na nasz kanał. Okej, mieliśmy o algorytmie, o polecaniu, mieliśmy o tym, żeby informować subskrybentów. Chciałabym Was teraz zachęcić do tego, aby jakby sierpień poświęcam na to, żeby nagrywać kurs YouTube dla początkujących dla Was, więc zachęcam Was do tego, jeżeli macie ochotę zapisać się na listę oczekujących, to zachęcam Was do tego teraz, będę Was informować też na bieżąco, w szczególności osoby właśnie zapisane na listę oczekujących, co tam się dzieje, jak daleko jestem z nagrywaniem tego kursu i osoby, które będą zapisane na listę oczekujących, jak zawsze będą miały wyjątkową ofertę w przedsprzedaży, więc warto się zapisać już teraz, a my przechodzimy do tego, czy da się w ogóle zarabiać na YouTube Shorts, bo to jest kolejna rzecz, która Was może zainteresować i to już będzie tak naprawdę końcówka tego, co Wam dzisiaj chciałam opowiedzieć. Ok, to czy da się zarabiać na YouTube Shorts? To zależy, i tak i nie. Jeżeli chodzi o zarabianie na YouTube Shorts przez program partnerski YouTube'a, to się nie da. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli masz zmonetyzowany kanał i chciałabyś zarabiać na shortsach, to w tym momencie YouTube tego nie umożliwia w taki sposób. Nie ma czegoś takiego, że za wyświetlanie reklam na shortsach Ty dostaniesz pieniądze. Więc to jest jakby pierwsza ważna informacja. Druga ważna informacja jest taka, że z kolei YouTube zrobił sobie taki fundusz, do którego wrzucił $100 milionów i będzie co miesiąc wydzielał z tej kwoty osobom, które mają fajne efekty na shortsach i jest kilka różnych wymagań. Po pierwsze, trzeba się trzymać wytycznych YouTube'a, to jest jakby oczywiste, zawsze to powtarzam, to jest bardzo ważne, żeby nie łamać tych wszystkich praw YouTube'a, nie spamować nigdzie, zawsze starać się mówić w swoich filmach to, co znajdziemy w tytule do Twojego filmu, co znajdziemy na miniaturze do Twojego filmu, czyli nie robimy takich typowych clickbaitów, że po prostu tu mamy jedno, a w ogóle tego nie pokazujemy w filmie. To są rzeczy, które dalej obowiązują, jeżeli chodzi o
te shortsy, więc jeżeli chciałbyś spróbować zarabiać na shortsach, no to w tym momencie z tego funduszu właśnie $100 milionów będzie YouTube wypłacał po prostu pieniądze twórcom, ale trzeba spełniać te warunki. I tutaj są dwa problemy, które niestety mamy. Ta funkcja na ten moment, jak wczoraj sprawdzałam, nie jest dostępna w Polsce, więc mówię teraz tylko i wyłącznie do osób, które mieszkają w innych destynacjach, że tak powiem. Jakby będzie ich dochodzić, jest informacja oficjalna, że jakby ilość miejsc, w których będzie można zarabiać na shortsach, właśnie z tego funduszu na shortsy będzie wzrastać, natomiast to jeszcze jakby w Polsce nie jest ten moment. No i kolejna rzecz jest taka, że po prostu trzeba mieć naprawdę też dużo tych wyświetleń, ale tam jakby jak oglądałam to, jak to ma wyglądać, no to faktycznie dosyć fajna sprawa, bo będzie ewaluacja jakby tego kanału pod kątem shortsów co miesiąc i co miesiąc można zaakceptować jakby dodatek, taką nagrodę za te shortsy. No i plusem takim, jeżeli mieszkasz w kraju, w którym zarabianie na shortsach będzie możliwe w tym momencie lub poczekamy na to, aż będzie to dostępne w Polsce, no to jest to dostępne dla osób jakby od początku. Nie ma limitu subskrybentów, nie trzeba być w programie partnerskim YouTube'a i tak dalej, więc to jest fajna informacja, tak? No ale jak będzie nas w Polsce dotyczyć, to wtedy się ucieszymy bardziej. Więc w jaki sposób możemy zmonetyzować te shortsy? Po pierwsze, pozyskiwanie nowych subskrybentów, nowych widzów na nasz kanał jest jakby pośrednim sposobem na to, żeby wszystko monetyzować, tak, bo po prostu przychodzą nowi potencjalni klienci do nas, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, jeżeli mamy fajne produkty, to możemy oczywiście pokazywać te produkty, robić unboxingi i tak dalej. Możemy polecać produkty w formie afiliacji i w ten sposób, jak dajemy do opisu danego shortsa, po prostu linki do naszych produktów, czy produktów, które polecamy w ramach afiliacji, czyli linków polecających, no to też wtedy można jakby na tym zarabiać. Więc tak naprawdę afiliacja i sprzedaż własnych produktów, czyli nasze produkty i sprzedaż cudzych produktów. Tak się trochę nie mogę wygadać. Więc możemy zarabiać na swoich produktach, możemy zarabiać na polecaniu produktów innych i możemy zarabiać z programu tego właśnie funduszu YouTube Shorts, który jest stworzony, ale na razie w krajach poza Polską. A jeżeli mówimy już o zarabianiu na YouTubie w ogóle, to jeżeli chodzi o shortsy, to by było dzisiaj na tyle, ale w tym momencie na moim kanale trwa też jeszcze oprócz tego live'a premiera, która właśnie zaczęła się o 21 i oczywiście na nią nie zdążyłam. Premiera filmu Wsparcie widzów bez programu partnerskiego YouTube. I to jest coś nowego, co chciałam Wam przedstawić. Jest to forma wsparcia przez pewien program. Zachęcam Was do zobaczenia sobie tego filmu, bo jest możliwość po prostu tego, aby widzowie wspierali Ciebie, Twój kanał, Twojego bloga, Twojego Instagrama, cokolwiek prowadzisz, stawiając Ci wirtualną kawę, donując jakby na Ciebie 5, 10, 15 zł, a dzisiaj, już po nakręceniu tego filmu, została wprowadzona funkcja nawet jakby innych kwot poza tym stawianiem takiej wirtualnej kawy, więc zachęcam Cię do tego, żeby po obejrzeniu tego live'a przejść, niestety ze względu na to, że jakby jesteśmy na StreamYardzie, nie jestem w stanie skorzystać z opcji Live Redirect i przekierować Was do tej premiery, natomiast po wyłączeniu tego filmu zachęcam Cię do zobaczenia po prostu tego nowego filmu o tym, jak zarabiać na swoich social mediach, na swojej pasji, na swoim działaniu, jak prosić swoją społeczność o wsparcie, jak w ogóle dać swojej społeczności możliwość wsparcia, jeżeli nie masz ochoty, nie wiem, dołączać do Patronite'a i nie masz na przykład jeszcze własnych produktów, albo nawet nie masz własnej działalności, bo to, o czym mówię w tym filmie, jest tak naprawdę, polega na darowiznach, więc zachęcam Was do tego, żeby sobie to zobaczyć. Już tylko patrzę,
do komentarzy. O, Bogna pisze, że bardzo fajny temat. Dokładnie, więc zachęcam Was do tego, żeby sobie to obejrzeć w nagraniu do tego webinaru, który już się powoli kończy. Na końcu będzie ekran końcowy, gdzie będę polecać właśnie ten film do zobaczenia, więc będziecie sobie mogli kliknąć, natomiast osoby, które są teraz na żywo, bardzo Wam dziękuję za to, że byliście tutaj ze mną. Zapraszam Was do zobaczenia tego nowego filmu. Jeszcze byłabym niemiła, czy macie jakieś pytania jeszcze a propos shortsów, bo myślę, że temat dosyć mocno omówiłam, natomiast jeżeli jeszcze coś chcielibyście wiedzieć, to czekam jeszcze pół minutki na Wasze pytania, ale myślę, że pokryliśmy faktycznie tematy od tego, co to są shortsy, po co je stosować, jak je w ogóle robić, jak je tworzyć, jak je dodawać na YouTube i z telefonu, i z komputera, jak je optymalizować, komu algorytm je poleca, komu ich nie poleca, gdzie je znajdziemy, tak, więc myślę, że pokryłam tutaj większość rzeczy, nawet o napisach Wam powiedziałam, więc myślę, że wszystkiego się dowiedzieliście, widzę, że nie ma komentarzy dalej. Ok, to na dzisiaj będę kończyć, dziękuję Wam za obecność, za komentowanie, za Waszą uprzejmość i zapraszam Was do zobaczenia tego nowego filmu, właśnie Wsparcie widzów bez programu partnerskiego YouTube, który właśnie miał premierę na moim kanale, więc będzie ostatnim filmem, który będzie można na kanale zobaczyć. Życzę Wam miłego wieczoru i do następnego razu.